Cześć, ja jestem Kawiak Jones i witaj w 10. odcinku najdłuższej i najbardziej ambitnej serii na tym kanale. W tym i w poprzednich częściach pokazuję, jak spędziłem ponad 100 godzin w paryskich katakumbach, spełniając tym samym moje wieloletnie marzenie. W tym odcinku pokażę Ci najprawdziwszą strzelnicę w katakumbach oraz odpowiem na kolejną partię pytań z komentarzy. Będzie też trochę o nagrywaniu i montażu moich filmów, więc zapraszam do oglądania. To mocno w prawo byśmy weszli, ale w tamtym miejscu jest uszkodzona kanalizacja, która przecieka do katakumb. I są takie miejsca, że jest zalany tunel, no może nie do kolan, ale trochę niżej, trzeba po prostu przejść przez szambo. Takich rzeczy nie robię. Jestem pojebany, ale nie aż tak. Dlatego tą sobie od nogi odpuszczamy i lecimy teraz z powrotem dalej na południe, powoli kierując się do naszego pokoju. Gdyż wyszliśmy z niego, byliśmy we trójkę, ale na powierzchni daliśmy znać naszym znajomym, że będziemy w tym pokoju od 10, jeżeli ktoś chciałby do nas dołączyć na jakieś piwko, coś. I w przypadku, gdyby ktoś miał przyjść po prostu, no to chcemy tam być punktualnie, no bo wczoraj, że tak powiem, kino było zorganizowane dla nas i na kino spóźniliśmy się 5 godzin. Także musieliśmy później, jak już się impreza skończyła, w mniejszej kameralnej grupie też sobie obejrzeliśmy parę filmów po katakumbach pod ziemią i było naprawdę rewelacyjnie. No ale dzisiaj po prostu nie chcemy znowu przyjść spóźnieni. Nam 5-10 minut to nie jest spóźnienie, przynajmniej tu pod ziemią. No ale 5 godzin no to już jest całkiem sporo, nie? W sensie 30 osób, które było na imprezie, nie mogło czekać z oglądaniem filmu tak długo. No i dlatego obejrzeli go bez nas. Ale my sobie też zobaczyliśmy, bo to nawet nie chodzi o to, żeby zobaczyć film, bo oni oglądali chyba Iron Sky, tylko bardziej chodzi o to, żeby zobaczyć film pod ziemią. Czego jeszcze nigdy w życiu nie robiłem i to jest naprawdę no jeden z fajniejszych osiągnięć, podziemnych osiągnięć, jakie udało mi się zaliczyć do tej pory. Oczywiście nie mówię to o tym, że gdzieś tam wszedłem, wcisnąłem się czy coś takiego, tylko bardziej osiągnięć w stylu, co udało mi się dokonać pod ziemią. I tutaj doszliśmy do klatki schodowej, która służyła właśnie dla ludzi, którzy zjeżdżali do tych schronów bombowych, które się tam dalej znajdują. Do zejścia pod ziemię po prostu tutaj prawdopodobnie jest klatka schodowa za tą ścianą i za tą kratą. No i dzięki temu mogli w całkiem prosty sposób, no widzę już gdzie jesteśmy, w całkiem prosty sposób po prostu dostać się do tych swoich, no do tych schronów, w których siedzieli, aczkolwiek widać, że te schrony, pojemność tych schronów musiała być nieograniczona, bo ile tu jest tuneli. No to są jedyne chyba czym są ograniczeni to ilością tlenu jaka tam jest, ale wentylacja jest tutaj całkiem spoko. Mimo że kupiłem sobie w końcu miernik gazowy, wielogazowy, no to nie zabrałem go tutaj, bo to jest trochę bateriożerne urządzenie i trzeba byłoby to po prostu cały czas ładować. No i dlatego tego nie wziąłem, a ładować można tylko z gniazdka, a gniazdek tutaj nie ma. W związku z czym stwierdziłem, że nie ma po co go zabierać. Doszliśmy tutaj do skrzyżowania, są schody do góry i zastanawiałem, myślałem, że tam po prostu ktoś siedzi, dlatego też się trochę schowaliśmy. Ale to są po prostu odblaski, a miejsce, które tutaj widzicie, to jest stara szczelnica, w której się po prostu, nie wiem dlaczego, ale się po prostu trenowało jakieś strzelanie. Tu masa płytek, które są podziurawione jakimś śrutem i tak dalej. Także wcale to nie jest tak bardzo idea z kosmosu, że tutaj się strzelali. Na końcu są po prostu dwa odblaski, które do nas świecą i wyglądają jak świeczki. Myślałem, że to ludzie albo ktoś się zbliża. Ale to jest po prostu pusty odcinek tunelu. On donikąd nie prowadzi. Wchodzić mi się tam już nie chce. Ale taka ciekawostka, że czasami można się tutaj naprawdę zdziwić przez te odblaski. A jeszcze taka rzecz, bo tu Jose mówi, że patrzył w kamerę. Ej, słuchajcie, ja już to mówiłem wiele razy, nie da się patrzeć w kamerę, nie da się mówić wam prosto w oczy. Dlaczego? Dlatego, że tam gdzie wy patrzycie jest jebitna lampa, która powoduje, że wy w ogóle cokolwiek możecie widzieć. Jeżeli ja mam patrzeć teraz w tą lampę i mówić do was, żeby utrzymać ten kontakt wzrokowy, no to się nie da, bo jak się odwrócę w drugą stronę, to będę ślepy. A to jest chyba ostatnia rzecz, jaką chcę się mieć pod ziemią. Dlatego zawsze muszę patrzeć gdzieś w bok, w inne miejsce, nie w kamerę. No bo to jest po prostu cholernie niewygodne i bije w oczy, nie? Aż po prostu oczy czasami bolą i czasami miałem tak, że mówiąc do kamery za długo, po prostu czułem ból w oczach i pojawiały mi się takie przebłyski białe, więc to na pewno nie jest zdrowa rzecz i praktycznie bardzo rzadko mówię do kamery pod ziemią, no bo to po prostu boli w oczy. Dobra, jednak zostałem namówiony, żeby dojść tu do końca, bo tam jest podobno fajny kulochwyt, który można zobaczyć. Penetruję sobie i ten kawałeczek, który jest jakieś, nie wiem, 50-70 metrów z tego tunelu. Ślepego oczywiście, ale tak jak mówię, no kulochwyt pod ziemią, podziemna szczelnica jest jednak coś, co mnie przekonało do tego, żeby to zobaczyć. Bo z takimi miejscami jest tak, że się najpierw się mówi, że się nie chce tu wejść, później się wychodzi i na powierzchni zmieścisz cholera jasna, stałem obok i nie szedłem, nie? Teraz będę musiał iść drugi raz, żeby to zobaczyć. No i dlatego właśnie zdecydowałem się, że tutaj wejdę, żebym takich głupich myśli nie miał. Tu mamy oczka, które mi się odbijają. Bardzo fajna rzecz w ogóle, nie? A tutaj są te płyty, które łapały te kule. To jakaś, no to widać, że trochę sporo miał ten kaliber, kurde, to nie jest jakaś śrutówka, bo te dziury są znacznie większe.
W każdym razie teraz już widzicie na 100%, że w tym miejscu była szczelnica. Zobaczcie, to jest muszelka, która nawet nie, ta małża, która tutaj mieszkała, ona nawet nie otworzyła się, a została po prostu zakonserwowana w tym wszystkim. I w ogóle co za opcja, nie? 20 metrów pod ziemią siedzicie i znajdujecie muszelki, nie? To jest po prostu masakrycznie fajne doświadczenie. Ostatnia rzecz, której się spodziewasz pod ziemią, muszelki, nie? Także tego jest tutaj całkiem sporo. Widać, że jakbym trochę pogrzebał, to bym jeszcze powydobywał kolejne. Ale no nie ma po co. Mamy jeszcze tutaj, o Jezu, dziesiątki kilometrów do przejścia. Przy okazji muszelki, pytanie było. Tak. I czy jakieś ciekawe znaleziska historyczne albo jakieś geologiczne? No to historyczne, no to znalazłem. Przecież nawet nakręciłem na ten film, znaleźliśmy depozyty sprzed 1000 lat. To były takie no, rzeczy, które znaleźliśmy. Taki spoiler alert, bo w momencie, w którym to kręcę, jeszcze nie wyedytowałem tego odcinka, natomiast podejrzewam, że katakumby, odcinki z katakumb będą szły albo na zmianę z resztką Ashalimu, tych odcinków, które robię, albo będą szły po tym. No ale w jaskini Ashalim właśnie znalazłem ludzką szczękę. To było w takiej sytuacji, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale w filmach z Ashalim bardzo dużo narzekałem na to, że nie mamy chusteczek, bo nikt nie zabrał chusteczek. Teraz mam 2 paczki w kieszeni. No, każdy błąd popełniam tylko raz. I nie mogłem się wysmarkać, w związku z czym cały czas plułem i harczałem. No i nie chciałem pluć w miejsca, w których się czołgam, więc plułem pod kamienie. No i w tym momencie stwierdziłem, że po prostu splunę pod kamień. Bo się akurat gdzieś czołgałem i podniosłem kamień i zamiast splunąć zobaczyłem ludzki ząb i pociągnąłem za niego. Okazało się, że tam jest cała żuchwa. Znaczy żuchwa, no tak 3/4 żuchwy z jednym zębem. Oddaliśmy to do do izraelskiego odpowiednika konserwatora zabytków. No i teoretycznie on powinien nam tam dać jakieś info, co tam to było, czy oni zbadali ten T14 czy coś. Ale nigdy się do nas nie odezwał i trochę go rozumiem, bo w Izraelu akurat takich rzeczy znajduje się całą masę i 10 żuch w tą, 10 kości w tamtą, to nie robi na nikim najmniejszego wrażenia. Także tyle ze znalezisk jakichś historycznych, ze znalezisk geologicznych, no to znaleziskiem można nazwać fajną formację nacikową, także no, tych było całkiem sporo. W pierwszej jaskini, którą widziałem w Pasucie, bo to była pierwsza jaskinia, nie wiem czy wiecie, którą widziałem, no to tam ją nie śmieliła szata nacikowa, także to też było w pewnym sensie jakby znalezisko, no ale sama jaskinia była znaleziskiem. Także tyle, jeżeli chodzi o jakieś znaleziska. Idziemy, zawsze jak gdzieś idziemy, to staramy się wracać znaczy inną drogą, żeby nie iść 2 razy tą samą. Chociaż to jest też o tyle dobre, że można się wtedy tego wszystkiego fajnie, szybciej nauczyć. A okej, tutaj są te... Tak, w lewo. Tak, tu powinna być studzienka po prawej stronie. Jest, no to się znalazłem. Nie zgubiłem się, po prostu potrzebowałem potwierdzenia, gdzie jestem. Jakie masz kolejne pytanie, Jose? No ciekawe pytanie dosyć, jak długie przebywanie pod ziemią wpływa na zdrowie człowieka? No, ja akurat o swoje zdrowie staram się bardzo dbać. Jest dużo dziwnych rzeczy, których nie robię, albo które robię, żeby to zdrowie utrzymać w lepszej kondycji. Natomiast no, to nie jest najzdrowsze, muszę powiedzieć. Chociażby dlatego, że to co się tutaj je, to są bardzo różne rzeczy. Nie ma tu jakichś ciepłych posiłków czy coś. Pod ziemią. No, wydaje mi się, że najbardziej, poza mięśniami oczywiście, największy wycisk po prostu dostają płuca. Też przez wdychanie tych wszystkich rzeczy. I że to jest po prostu najbardziej niebezpieczne. No plus jakieś tam ewentualnie no, infekcje czy coś, ale to musiałbym się skaleczyć, żeby do czegoś takiego doszło. No ale generalnie co, no zawsze staram się wysmarkać nos zaraz po wyjściu. Teraz mam nawet w ustach były, nie? Czuję jak mi strzela między zębami. Staram się wysmarkać przy wyjściu, no i tyle, nie? A tak poza tym jak to wpływa pod ziemię, jeżeli ktoś nie spada z jakiejś dużej wysokości albo nie spada mu coś na głowę, no to nie wpływa, no poza tym, że można po prostu po dłuższym okresie przebywania pod ziemią mieć dużo syfu, który trzeba później wykaszleć czy wypsikać, nie? Chodziło raczej o grzyby, pleśń, brak tlenu. Znaczy brak tlenu nie wpływa, no bo możemy się przystosować chyba do niższych poziomów tlenu na jakiś tam krótszy okres czasu niż 21%. Nie wiem, w 18 mógłby spokojnie przebywać całkiem sporo, to jest jeszcze bardzo bezpieczny poziom. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś grzyby pierwotnianie, no to generalnie są rękawiczki, są jakieś żele antybakteryjne czy coś, no i nie dotyka się jedzenia rękoma, którymi właśnie się grzebało gdzieś czy coś takiego, no niektórzy tak robią, krzyż na drogę, no ja tak nie robię, dbam o te ręce, żeby były czyste, mam zawsze rękawiczki jednorazowe, czyszczę ręce przed wyjściem, jak jem orzechy, to bez dotykania ich od razu wsypuję sobie do ust. No także no po prostu higiena podziemna, no tak samo na tyle na ile się da i po prostu trzymamy tą higienę, staramy się być czyści i zadbani jak tylko się da, aczkolwiek mówi to koleś, który od 3 dni się nie kąpał i jeszcze przez 3 dni nie będzie się kąpał dalej, także no może to trochę stać w sprzeczności z tym wszystkim.
Ale trzeba dbać po prostu o swoje zdrowie, nawet jeżeli... Trzeba to robić po prostu z głową. Jeżeli chce się to robić długo, no to trzeba to robić po prostu z głową i pilnować się tego, żeby po prostu nie doprowadzać do żadnych uszkodzeń ani nic. Znajdujemy się 20 metrów pod ziemią. Jeżeli kiedyś patrząc na jakieś wielkie drzewo zastanawialiście się, jak wyglądają jego korzenie pod ziemią, no tak wyglądają korzenie bardzo dużego drzewa, które sięgły aż tutaj, nie? Bo te korzenie no, mają 20 metrów głęboko. Zresztą gdzieś kiedyś czytałem, że korona drzewa jest 2 albo 3 razy mniejsza od systemu korzeniowego, który jest pod ziemią. Fajnie byłoby zobaczyć to drzewo na powierzchni i sobie pomyśleć, że właśnie tego drzewa korzenie widziałem 20 metrów niżej, no, ale jest to raczej niewykonalne. W ogóle naprawdę to jest bardzo szeroki, przestronny tunel. Nie trzeba się tutaj schylać ani nic. Takim czymś można by było chodzić, choć nie ukrywam, że z waszej perspektywy, z perspektywy kogoś, kto nie wiem, subskrybuje mój kanał po to, żeby oglądać ciasne i klaustrofobiczne filmy, no może być coś takiego nudne, no ale no, tak jak jest jakieś ciasne miejsce, a jeszcze jedno czeka na nas w obozowisku, no to staram się tam zawsze wchodzić, także robię co może, żeby było ciasno, ale dla tych, którzy mają klaustrofobię, a też chcą oglądać, no to też musi coś być. No i mam nadzieję, że jest. Chociaż niektóre z komentarzy, które są fajniejsze, są komentarze, z których nie mogę oglądać, ale oglądam. To jest naprawdę bardzo miłe, także dzięki wszystkim, którzy tak robią i tak piszą. Po raz kolejny zbliżamy się do obozowiska, a jak my się zbliżamy do obozowiska, to znaczy, że odcinek dobiega do końca. W ogóle możecie mi dać, jak wam się to wszystko podoba, bo no nie ukrywam, że to, co tutaj robię, to jest partyzantka. Nie mówię to w sensie podziemnym, tylko w sensie filmowym. I taki w ogóle format Q&A, że nie siedzę przed wami i nie opowiadam na 30 pytań z rzędu, tylko jestem tu pod ziemią i to wszystko się, że tak powiem, zlewa w jedną całość. Jest moim zdaniem nowy, bo czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Możecie z przyjemnością mi dać znaka, co w ogóle myślicie na taki temat i jak wam się takie coś podoba. O, tu byliśmy. Zaraz będziemy mieli zakręt w lewo i jesteśmy w naszym obozowisku. I tak jeszcze, akurat przyszło mi coś na myśl, żeby się z wami podzielić. Jest to drugi albo trzeci dzień już paliwo, który już nie chcę się myśleć i skupiać na tym, ile to godzin i tak dalej. Ale w tym momencie mam backupu audio, który się tutaj nagrywa cały czas, bo tym razem nie spierniczę za audio, tak jak mówiłem, każdy błąd popełniam tylko raz. Backupu audio mam chyba jakieś 7 czy 8 godzin, a filmów nagranych mam 130 plików, nie? I nie jestem nawet w połowie mojego wyjazdu, to znaczy, że wrócę do domu pewnie mając 15-17 godzin samego audio. No i około 300-400 filmów nagranych, także sama edycja tego wszystkiego to jest robota na jakieś 2-3 etaty, podejrzewam, kurde, bo będę to naprawdę dłubał bardzo długo i podejrzewam, że ta seria o katakombach będzie się pokazywała na bardzo długim obszarze czasu. Chodziło oczywiście o okres czasu. Ostatecznie nagrałem 12 godzin backupu audio, ponad 7 godzin materiałów wideo, podzielonych na ponad 200 filmów. Po tym odcinku zostało mi już tylko mniej niż 3 godziny nagrań z katakumb, z których pocięciem muszę wyrobić się do 25 stycznia, kiedy to wylatuję na ponad 2 tygodnie do Izraela kręcić kolejną serię filmów na ten kanał. Po raz drugi wracam tuż pod granicę syryjską nagrać film z tego ciekawego miejsca, bo za pierwszym razem niestety nie dałem rady. Pogoda, jak widać, okazała się iście apokaliptyczna i obiecuję, że tym razem jadę o wiele lepiej przygotowany do nagrywania filmów, nawet w takich warunkach. I tak jeszcze a propos nagrywania, to sama edycja filmu nie jest najgorsza. Najgorsze jest przygotowanie plików do edycji. To znaczy, że w tym na przykład 2 czy 3 godzinnym audio backupie, który teraz mam, muszę go narzucić na linię czasu i wszystkie filmy w kolejności, każdy po kolei dostosowywać do tego. Nie mogę klaskać przy każdym, no bo to nie ma sensu, bo i tak nie widać tego na plikach, tego klaśnięcia. Jest to bardzo trudne do zorganizowania, zwłaszcza, że czasami ktoś coś mówi i po prostu nagrywamy coś na szybko. I sama synchronizacja to jest coś, co mnie po prostu najbardziej męczy, bo czasami siedzę kilka godzin po prostu oglądając 10 razy ten sam materiał, tylko po to, żeby go po prostu nałożyć na dźwięki audio i po prostu synchronizować i przygotować do edycji, bo jeżeli mam już podsynchronizowane audio do wideo, no to w tym momencie mogę zacząć myśleć nad jakąś fabułą filmu, co ja tu w ogóle chcę powiedzieć i tak dalej. Tu będzie nasze spanie. Fajnie, nacieki się tu zaczynają już tworzyć, takie chyba mięciutkie. Nie, twarde. Ale nie jest to najczystsza woda. To jest woda, która spływa z ulic Paryża.
A to też nie jest najczystsze miasto, wszędzie widzieliśmy namioty z bezdomnymi, jacyś ludzi pouszkadzanych i tak dalej. Dobra, jak ktoś był, włączamy kamerę, żeby teraz nie było. A jak sami widzicie, na naszą imprezę nie przyszedł nikt, ale nie ma co się dziwić, daliśmy im znać 3 godziny wcześniej. Może ktoś po prostu dołączy do nas później. Dlatego plan jest teraz taki, że sobie zaliczymy ciasne miejsce, które jest teraz tutaj. I później pójdziemy jeszcze do jednego fajnego miejsca z czachą. Ale to już chyba będzie w kolejnym odcinku, także nie będę teraz kombinował. Zrobimy sobie teraz 5 minut przerwy, żeby odsapnąć. Jestem cały zgrzany jak zwykle zresztą. Dzięki, że byliście ze mną w tym odcinku. Następny odcinek dla mnie zacznie się za jakieś 10 minut, a dla Was pewnie za kilka dni, jak zdążę go wyciąć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Dosłownie, nie wiem, pół godziny temu mówiłem, że nie popełniam tych samych błędów 2 razy, ale czasami te błędy są silniejsze niż ja i nawet jak ja się dobrze przygotuję, to się to nie nagra. Mam tutaj 1,5 godzinny plik audio i prawdopodobnie w tym bardzo ciasnym przycisku, co tak było bardzo ciasno i urwałem latarkę, wypiął mi się też kabel. Tutaj mam kabelek, który wchodzi mi w telefon. I wypiął mi się ten kabel i bardzo prawdopodobnie, że ten telefon bardzo długi okres czasu, kiedy teraz do Was mówiłem, nagrywał z kieszeni, więc znowu będzie spierniczone audio i znowu będę musiał za przeproszeniem rzeźbić, nie? Żeby coś z tego wyrzeźbić, żeby się dało z tego słychać. Także to nie jest moja wina, jak ktoś mnie tam ma zamiar jechać, że film fajny, ale audio jest chujowe, no to po prostu sorry, ale robiłem co mogłem i po prostu nie zauważyłem, że w kieszeni w tym ciasnym miejscu rozłączyło mi się nagranie i tam może być naprawdę trochę kiepsko z tym audio, w tym odcinku, który teraz właśnie zobaczyliście, bo ja już sam nawet nie wiem, jak to zmontuję, kurde. Także sorry, nie? Ale to nie jest moja wina, zrobiłem co mogłem i ten mikrofonik nagrywał. No w sumie spod mojej pachy, więc naprawdę może być różnie z tym dźwiękiem.